Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj temat procedury testowej. Temat, który przez długi czas przez ISTQB był lekko zakręcony i przez różne standardy, więc postanowiłem go odkręcić, głównie w swojej głowie, ale może też Wam się przyda. Także zapraszam do komentowania. Widzę, że już mam pierwszy komentarz. Witam również. Nie spodziewam się, żeby ten temat był jakoś fascynujący, ale jakby Was coś zainteresowało w tym, co mówię, albo byście się z czymś nie zgadzali, to serdecznie zapraszam do komentowania i do zadawania pytań. Dzisiaj znowu w trybie raczej wykładowym, więc przejdę do slajdów i zapraszam do posłuchania o procedurze testowej. Co to jest procedura testowa? To jest takie słowo, które jest rzadko używane, czy pojęcie, które jest rzadko używane, przynajmniej ja w swojej karierze testera, chyba w formalnych dokumentach, jakie wypełniałem jako tester czy kierownik testów, nigdy go nie użyłem, więc sięgnąłem do słownika ISTQB i aktualna definicja procedury testowej to jest to, że jest to sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania, to jest bardzo ważne, oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich czynności podsumowujących po wykonaniu. Dlaczego tutaj specjalnie podkreśliłem kolejności wykonywania? Dlatego, że w procedurze testowej najważniejsze jest to, że układamy przypadki testowe w kolejności. Jak nie układamy przypadków testowych w kolejności, no to jest to co innego, nie jest to procedura testowa. I z czego składa się procedura testowa? Widzę, że dzisiaj, jest. Z czego składa się procedura testowa według standardu ISO 29119? Dlatego, że ISTQB posługuje się, czy ma współgrać z standardem ISO 29119. Procedura testowa ma identyfikator, cel, priorytet, kroki przygotowawcze, uporządkowane przypadki testowe i odniesienie do innych procedur testowych i kroki kończące. Tak, to chwilę skupię się na tych elementach. Identyfikator, no to wiadomo, musi mieć jakiś identyfikator, każdy dokument w testowaniu powinien mieć identyfikator po to, żebyśmy mogli powiązać w ramach procedur zarządzania konfiguracją między sobą wersje i różne dokumenty. Cel, czyli co ta procedura testowa ma przetestować, co ma osiągnąć. Priorytet. I tutaj priorytet jest podkreślany przez i trochę ISTQB i przez ISO, dlatego że w praktyce, jak wykonujemy testy, to testy powinny być spriorytetyzowane, bo nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich testów, najczęściej. Tak? Nie ma tak, żeby tester wyszedł z pracy i powiedział, że wszystko już przetestowałem i mogę sobie iść do domu. Zwykle jest tak, że raczej mamy za mało czasu na testy, bo mamy opóźnienia, bo na przykład pojawiają się błędy trzeba zretestować. Często w projektach niestety nie ma czasu na retesty błędów. Wobec tego, jak spriorytetyzujemy testy, to wiemy, w jakiej kolejności te testy wykonywać. I oczywiście należy zaczynać od testów, które są najważniejsze, czyli testów o największym ryzyku. Tak, priorytet testów powinien wynikać z ryzyka. Na którymś ze swoich live'ów, mniej więcej pół roku temu, może trochę więcej, mówiłem o tym, jak badać ryzyko produktowe i jak obliczać poziomy testów, więc tutaj tego nie będę teraz omawiał. Zapraszam do tamtego live'a. Tak czy inaczej, priorytet i zaczynamy wykonywać testy od najwyższego priorytetu. Kroki przygotowawcze, wszystko takie, no setup i teardown, tak jak w automatyzacji testów mamy metody, które przygotowują nam środowisko testowe, przygotowują dane testowe, tak samo tutaj w procedurze testowej, która może być wykonywana ręcznie, tak, nie musi być wykonywana automatycznie, też można dodać kroki przygotowawcze typu zaloguj się, typu ściągnij jakieś tam dane klienta jakiegoś albo kredytu, który jakieś warunki spełnia, a potem tę procedurę wykonujemy na tym kredycie, który sobie ściągnęliśmy, zakładając, że testujemy aplikację, która akurat działa na kredytach.
uporządkowane przypadki testowe. Tak, ważne jest, żeby te przypadki były uporządkowane, znaczy może inaczej, ważne jest, żeby była potrzeba uporządkowania. Jeżeli nie macie potrzeby uporządkowania przypadków testowych, no to nie organizujemy testów czy przypadków testowych procedury. A kiedy w praktyce może być taka potrzeba, żeby ułożyć procedury w kolejności? No, na przykład wtedy, kiedy jedne przypadki testowe przygotowują albo dane testowe, albo stan środowiska testowego dla kolejnych przypadków testowych. Na przykład kiedyś testowaliśmy aplikację dla jednego z ubezpieczycieli i tam sekwencja operacji była mniej więcej taka. Wprowadź dane klienta, później złóż ofertę klientowi, wylicz ofertę na przykład na ubezpieczenie samochodu. Jeżeli klient zaakceptuje ofertę, zakładam, że akceptuje, tak, no bo to nie ma rozejść raczej, tylko idziemy w sekwencji liniowej. To złóż ofertę, czyli stwórz polisę dla klienta, potem przyjmij płatność polisy, a potem jeszcze na przykład może być przyjmij szkodę do opłaconej polisy i zlikwiduj szkodę do opłaconej polisy. 6 czy 7 przypadków testowych. Gdybyśmy chcieli przygotować dane testowe polisy i wstrzyknąć klienta przed wykonywanym przypadkiem testowym, no to musielibyśmy, nie wiem, jakimś SQL-em, API, albo w ogóle musielibyśmy wyklikać tego klienta. Więc dlaczego nie stworzyć osobnego przypadku testowego, który przygotowuje nam dane? Tak, potem mając klienta, przygotowujemy ofertę. Mając ofertę, przygotowujemy polisę i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, tutaj łańcuszek polega na przekazywaniu danych testowych z przypadku testowego do przypadku testowego. Czy można by to zrobić jednym przypadkiem testowym? Być może można. Znaczy, no na pewno można, tylko że ten przypadek testowy byłby strasznie długi, bo przypadek testowy, który wprowadza dane klienta do ubezpieczenia, to już jest co najmniej kilkanaście kroków. Stworzenie oferty i akceptacja oferty to jest następne kilka kroków. Stworzenie polisy to jest następne kilkanaście kroków. No i w takim wypadku ten przypadek był bardzo, bardzo, bardzo długi. Jak prowadzę szkolenia z testowania z ISTQB, no to zadaję pytania przy technikach projektowania testów moim kursantom. No dobrze, a co jest lepiej? Mieć jeden długi przypadek testowy, czy kilka krótkich przypadków testowych? No i odpowiedź jest, no tutaj mógłbym Wam zadać pytanie, żebyście się podzielili, ale wydaje mi się, że odpowiedź jest w miarę oczywista. Lepszym dla testera i dla procesu testowania jest posiadanie krótkich przypadków testowych. Więc tu w tym wypadku lepiej jest podzielić długi przypadek testowy, zrobić z niego procedurę testową jako sekwencję przypadków testowych. Dlaczego lepiej? No, na przykład dlatego, że po pierwsze, zwykle to jako ostatnie wymieniam, macie więcej do zaraportowania. Tak? Nie raportujecie jednego przypadku testowego. Nie? Ktoś Was zapyta, a ile dzisiaj zrobiłeś przypadków testowych? No, zrobiłem jeden przypadek testowy, ale był taki przypadek testowy. Nie? No to kto Wam uwierzy, że przypadek testowy był taki, że aż się spociliście go robiąc? A są takie. To wiem, że wiecie. Z drugiej strony, jeżeli zaraportujecie, zrobiłem 7 przypadków testowych, nie? No to inaczej wygląda. 7 może jeszcze nie robi różnicy, no ale jeżeli tak pomnożycie to przez ilość przypadków testowych, jakie jesteście w stanie wykonać w ciągu dnia, no to może na innego live'a, ile tester jest w stanie wykonać przypadków testowych w ciągu dnia. Oczywiście odpowiedź jest, to zależy. No to tych odpowiedzi będzie 7, 10, 20, czy ile tam zrobiliście tych przypadków testowych. I to dużo lepiej w statystykach wygląda. Ale to tak pół żartem, pół serio trochę. Tak bardziej na poważnie. Jaka jest korzyść z posiadania sekwencji krótkich przypadków testowych? Przede wszystkim, jak raportujecie błąd, to raportujecie błąd na przypadku testowym, który ma powiedzmy 10 kroków, a nie 40 kroków. Więc samo zaraportowanie błędu trwa krócej, jest konkretniejsze. Po drugie, jak deweloper ma potem to przeanalizować, czy analityk ma to przeanalizować, no to analizuje mniej, też mniej czasu, powiedzmy, traci na analizę. Po trzecie, jak potem dostajecie to do retestu, no to retestujecie mniej. Także jest dużo korzyści z dzielenia przypadków testowych na krótsze etapy, elementy, jakby tego nie nazywał. Czyli jakby procedur testowych na przypadki testowe.
Tak? Także tutaj ta sekwencja jest ważna. Może być też tak, że procedura czy sekwencja przypadków testowych powoduje powstanie jakiegoś stanu środowiska testowego. Coś uruchamiamy, coś włączamy, wyłączamy. To się rzadziej zdarza. Typowy przypadek, no to jeden przypadek testowy przygotowuje dane testowe do kolejnego przypadku testowego. Tu też ciekawe rozważanie się pojawia przy automatyzacji testów, dlatego że są dwa podejścia do automatyzacji testów, tak globalnie rzecz biorąc. Jedno to jest automatyzacja atomowa, a druga to jest właśnie ta automatyzacja, ja ją nazywam scenariuszową. I tutaj też można to łączyć, ale to może też na innego live'a zostawię, co jest lepsze, czy mieć atomową automatyzację, wtedy nie macie procedur, nie macie scenariuszy testowych, dlatego że nie ma tam sekwencji. Każdy przypadek testowy ma się uruchomić sam, tak? Sam sobie jest sterem, żeglarzem, okrętem. Drugie podejście jest takie, że mamy właśnie proceduralną, czy tam taką scenariuszową automatyzację, gdzie przypadki testowe uruchamiamy w konkretnej kolejności. A to sobie może zostawimy na kiedy indziej. Dzisiaj miało być o procedurach, które generalnie nie muszą być automatyzowane, mogą być manualne. Czyli mamy kroki przygotowawcze, uporządkowane przypadki testowe, na końcu mamy kroki kończące, tak, czyli odpowiednik teardownu. Jeżeli potrzebujemy coś posprzątać, jeżeli potrzebujemy jakieś dane wykasować po teście, żeby móc rozpocząć następną procedurę testową, no to tutaj to umieszczamy. Jeżeli potrzebujemy coś odtworzyć z backupu, no, różne rzeczy tutaj są w teardownie. No i jeszcze w procedurze testowej powinno być odniesienie do innych procedur testowych, tak, które mogą być wykonywane równolegle, albo nie mogą, albo mogą być przed, albo mogą być po. Także tutaj takie rzeczy też się pojawiają. Także clue definicji procedury testowej to, że jest to sekwencja przypadków testowych. O tak. Praktyka. W praktyce, bo obiecałem, że trochę o praktyce, bo już trochę powiedziałem o praktyce. Co jeszcze? Powiedziałem, że ja nie użyłem nigdy pojęcia procedura testowa w dokumentacji. Zawsze użyłem scenariusz testowy. I tak jak przygotowywałem się do tego live'a, to poszukałem, co to jest scenariusz testowy. No i nie ma takiego pojęcia w ISTQB. To mnie, szczerze mówiąc, mocno zdziwiło, bo wydaje mi się, że kiedyś było. No ja stety albo niestety szkolenia z ISTQB prowadzę od 20 lat. Sam certyfikat ISTQB, ten podstawowy, zdawałem 22 lata temu. No i okazało się właśnie, że tutaj moja wiedza na temat procedur testowych, scenariuszy testowych jest trochę przestarzała. Super, bardzo się cieszę, że odświeżyłem to sobie. Mam nadzieję, że Wam też to się przyda. Nie ma czegoś takiego w ISTQB jako scenariusz testowy. Tak? Jedyne pojęcie, które jest związane z sekwencją testów, to jest procedura testowa. No, tak, trzeba się będzie przeuczyć i już. Swoją drogą, bardzo długo mnie zastanawiało, co to jest procedura testowa, bo historycznie to był strasznie zabałaganiony temat i to za chwilę Wam pokażę. Procedury testowe powstają w implementacji testów. Też długo mnie to zdziwiło. Dlaczego akurat w implementacji testów? Tak, przypominam, że mamy tworzenie testów w podstawowym procesie testowym, o czym mówiłem tydzień temu, jest podzielony na 3 kroki. Na analizę testów, projektowanie testów i implementację testów. W analizie testów mamy warunki testowe, czy wynikiem analizy testów są warunki testowe. Wynikiem projektowania testów są przypadki testowe, a w implementacji testów, czyli w tym momencie procesu testowania, w którym przygotowujemy się do wykonywania testów, między innymi tworzymy procedury testowe, czyli układamy przypadki testowe w kolejności, ale w sensie w kolejności logicznej, bo też układanie w kolejności to jest harmonogramowanie. To też robimy w trakcie implementacji testów, czyli układamy w kolejności takiej bardziej organizacyjno-priorytetowej. I tu jeszcze przy okazji pojawia się jedno dodatkowe pojęcie, które macie gratis dzisiaj, albo 3 tak naprawdę, które są synonimami. Zestaw testów, zestaw testowy i zestaw przypadków testowych. Po angielsku brzmi to odrobinę lepiej, no bo czym się różni zestaw testowy od zestawu testów?
No, po angielsku, jak spojrzycie do słownika JSTQB, zestaw testowy to jest test suite, tak, pisze się S-U-I-T-E, suite, kiedyś nazywany również w literaturze suitą testową, co ma trochę sens, a to zaraz o tym powiem. Zestaw testów to jest test set, tak? Czyli ja to nazywam zbiór testów. Oficjalnie test set jest przetłumaczony w słowniku SJSC już bardziej, nie, to jest ISTQB, ale to jest to samo, jako zestaw testów. Tak? Set, w sensie tak jak zestaw mebli, też się używa angielskiego słowa set, nie tylko na zbiór matematycznie, ale też na coś, co do siebie pasuje. Tak, jak powiedzmy buty, pasek, torebka, buty, meble do siebie, no różne rzeczy mogą do siebie pasować, więc testy, które do siebie pasują, to jest test set, zestaw testów. No i zestaw przypadków testowych to jest test case suite, jakoś tak to jest po angielsku, więc to są 3 synonimy, oznaczają dokładnie to samo, co definicję już mieliście. Tutaj zatrzymam się jeszcze nad tą suitą, ale zanim suita, to jeszcze ważne jest to, że w zestawie testów, czy w zestawie testowym, czy w zestawie przypadków testowych nie jest ważna kolejność. Tak, to są testy, które są wykonywane razem. Tak to jest zdefiniowane, czyli testy, które wykonujecie w jednym testranie, czy jak to tam po polsku jest napisane, w przebiegu testów. Także testy, które powiedzmy, nie wiem, testy jednego tematu, albo testy, które są wykonywane podobnych funkcji, albo jakiegoś modułu, które wykonujecie razem, koniecznie nie rozdzielamy ich, bo to nie ma sensu. To jest zestaw testów. I nieważna jest kolejność. Tak? W scenariuszu testowym czy w procedurze testowej ważna jest kolejność, w zestawie testów nieważna jest kolejność. To tak, jakby ktoś zdawał egzamin JSTQB, to tak się odróżnia, jakbyście trafili pytanie. A z tą suitą, bo rzeczywiście wiele osób i na konferencjach słyszałem, kiedyś Bogdan Bereza-Jarociński chyba nawet promował trochę, czy używał pojęcia suita testowa. Więc suite, tak, to jest zestaw generalnie, też można tłumaczyć jako suita, jako utwór muzyczny. Ale to jest specyficzny utwór muzyczny, bo suita jako utwór muzyczny to jest utwór, który składa się z innych utworów. I tak naprawdę nie jest to tak jak powiedzmy symfonia, tak jak są różne złożone utwory muzyczne, które mają swoje reguły układania tych utworów muzycznych typu rondo, tak? Wolno, szybko, wolno, albo szybko, wolno, szybko. Dobra, dawno temu skończyłem szkołę muzyczną, więc tego już dokładnie nie pamiętam. Suita to jest taki utwór, który jest pod względem formy eklektycznej. Tam można zebrać 2-3 różne utwory, połączyć to w jeden tytuł i już macie suitę. Także tutaj rzeczywiście suita testowa jako zestaw przypadków testowych na jeden temat, ale różnych przypadków testowych, no to bardzo, bardzo pasuje. Także zagadnienia praktyczne omówiłem. Tak, podsumowując, jeszcze raz powiem, procedury testowe robimy wtedy, kiedy ważna jest kolejność testów, kiedy jeden test przygotowuje przypadki testowe do kolejnych przypadków testowych, po to, żeby nie robić tego jakimś tam wstrzykiwaniem ręcznie albo innymi bardziej technicznymi rzeczami. I na koniec opowiem o tym, jak to było historycznie. I historycznie, tak jak widzicie, tutaj mamy, to jest fragment, screenshot ze standardu IEEE 829 z wersji 1998. To jest druga wersja, bo pierwsza wersja była z 1988 roku, czyli prawie ile? 30 lat temu? No tak, prawie 30 lat temu standard wydany, czy 40 lat temu taka jego najpierwsza wersja. Dobra, już mamy przy okazji komentarz do suity, tak, oczywiście, dzięki za komentarz. Per Gint, Griga, polecam, zwłaszcza pieśń Solveigi w Grocie Króla Gór, to chyba są pieśń Solveigi, to chyba dwa w ogóle najbardziej znane kawałki romantyczne, może oprócz Chopina, takie najczęściej grywane, takie co ludzie bardzo lubią.
Polecam, jak chcecie posłuchać tak, dobrej, romantycznej muzyki norweskiej, to super. Zresztą nie inna tak, suita. To jest dużo suit tak naprawdę, więc widzę, że moja osobista taka, dobra, trochę off-topu teraz będzie. Mam taką osobistą teorię, że bardzo dużo informatyków zajmuje się również muzyką. Albo aktywnie, albo pasywnie. Więc tutaj ostatnio rozmawiałem z jednym kolegą, który robi strony internetowe i okazało się, że gra na gitarze w zespole metalowym. Więc jeżeli jesteście zaangażowani w jakiś zespół muzyczny albo, nie wiem, śpiewacie w chórze, to na przykład tak jak ja, to napiszcie w komentarzach. Bardzo, bardzo mnie to ucieszy, jeżeli potwierdzicie tą moją teorię, że rzeczywiście muzyka, czy matematyka z muzyką, czy informatyka jako część matematyki z muzyką mają bardzo, bardzo dużo wspólnego. Nie tylko suity, tak, to wracając, tak już obiecałem, dobra, dzięki Kuba. Dobra, no właśnie, pytanie, czy są jeszcze tutaj ludzie po szkołach muzycznych? Dobrze, może na wspominki to kiedy indziej. Wrócę do slajdów. Procedura testowa według standardu ISO 829, czyli tego standardu, który jest pierwotny tak naprawdę w stosunku do 29119, dlatego że historia standardu ISO 29119, tego, który pokazywałem tutaj, tu, tak, mam, to jest standard, który teoretycznie przynajmniej wciągnął w siebie, on teoretycznie zawiera standard 829, IEEE darowało ISO, tak naprawdę standard się nazywa ISO łamane przez IEC, przez IEEE właśnie dlatego, że standard 829 jest niby w środku tego standardu, przy czym tu procedura testowa się zmieniła, bo procedura testowa w standardzie 829 była poniżej przypadku testowego. Tak, więc i nie składała się z przypadków testowych. Ja spróbuję teraz przełączyć slajd. Wiecie, zmienię na razie widok, może troszeczkę, żeby nie wprowadzać dyskomfortu. I pokażę, gdzie ja to mam, tutaj to mam, żebym się nie pomylił. Tak, tutaj mam standard IEEE 829 98 roku i już na sam koniec pokażę Wam, jak wyglądała procedura te 30 lat temu. Czyli tak, mamy Test Procedure Specification, specyfikacja procedury testowej. Ona składała się, jak widzicie, troszeczkę inaczej, z innych części. Identyfikator był cel, przy czym, tak, on się troszeczkę inaczej nazywa, to jest purpose. W standardzie 29119 nawet inne angielskie słowo użyte. Special requirements, czyli to są te kroki przygotowawcze. Nie, to są wymagania, to jeszcze nie są kroki. I tu widzicie, jako główna część procedury testowej w starym standardzie to były kroki. Tak? Teraz w sylabusie CTFL 4.0, chyba w 3.1 też, tych ostatnich sylabusach, procedura testowa jest przedstawiana jako, tak jak mówiłem, sekwencja przypadków testowych. Te 30 lat temu była sekwencją kroków. No i teraz zastanówmy się, jakbyście spojrzeli na definicję przypadku testowego w tym starym standardzie, już nie będę go pokazywał, to tam nie było kroków. Tak, w przypadku testowym nie było kroków, teraz pewnie są. To może o przypadku testowym zrobię innego live'a, ale te kroki chciałbym Wam szczególnie pokazać, bo są bardzo ciekawe. Tu mamy procedure steps i były różne rodzaje kroków. Były kroki logowania, czyli zapisywania wyników, kroki setupu, tak, czyli kroki przygotowania do testów, kroki uruchomienia testów. Krok proceed to są te normalne kroki w przypadku testowym, czyli kroki wykonania testów.
Kroki pomiarowe jako osobny rodzaj kroków. Shutdown to są kroki, dobrze, co zepsułem? Okej, przepraszam, mam drobne problemy techniczne. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widać. Shutdown to są kroki, które zatrzymują przypadek testowy. Normalnie tego się nie używa. Przypadek testowy jest albo pass, albo fail. A w starym standardzie można było zatrzymać testy, a potem można było, jak widzicie, restart, czyli wznowić testy. Były kroki zakończenia testów, kroki sprzątania po testach i kroki awaryjne. Jak coś się dziwnego stało, no to można było coś tutaj zakombinować, coś poprawić, nie wiem, puścić test od nowa, nareperować środowisko. Także jak widzicie, procedura testowa dawno temu miała zupełnie inną definicję, zupełnie inną zawartość. Teraz na szczęście już zostało to uporządkowane, także nie ma tego ząbka w sylabusie, gdzie ja muszę tłumaczyć, że przy projektowaniu testów projektujemy przypadki testowe, które zawierają w sobie kroki, a potem przy implementacji testów projektujemy procedury testowe, które też mają kroki. No, dobra. Także tym optymistycznym akcentem skończę, że ISTQB na szczęście uporządkowało testy, pojęcie procedury testowej. Mam nadzieję, że udało mi się to rozplątać i może przekazać Wam nawet trochę historii. Jeżeli macie jakieś komentarze czy pytania, to bardzo proszę. Ja pozwolę sobie zaprosić. Jeżeli Wam się wiedza przydaje, to zapraszam do subskrybowania na YouTubie naszego kanału Amber Teamowego i też chciałbym Was serdecznie zaprosić już na sam koniec mojego live'a na 2 szkolenia. Tym razem krótkie szkolenia jednodniowe, nie ISTQB dla odmiany, tylko szkolenie narzędziowe. Pierwsze szkolenie to jest takie jednodniowe wprowadzenie do Java i Playwrighta, prowadzone przez Michała Żarczyńskiego. Kto był na ostatnim konsalenium, to być może był na jego warsztacie, który właśnie też, to w zasadzie ten sam temat, czyli wprowadzenie do Playwrighta i Java. Zapraszam. I szkolenie prowadzone przez Jędrka, naszego eksperta od AI, szkolenie, które opowiada, czy nawet nie opowiada, bo to są warsztaty, jak wykorzystać czata GPT w pracy testera. To jest druga edycja tego szkolenia. Pierwsza edycja odbyła się mniej więcej miesiąc temu, zebrała bardzo dobre recenzje, więc wszystkich tych, którzy są ciekawi, jak można wykorzystać czata GPT w pracy testera, to serdecznie zapraszam. Ostatnie spojrzenie. Dobra, nowe komentarze się nie pojawiły. Dziękuję wszystkim i życzę przyjemnego wieczoru.